Słońce, słońce! Dopiero na bramkach wjazdowych na płatną Grossglockner Hohenalpenstraße wyszło słoneczko i pozwoliło nam zdjąć z siebie dzielnie noszone od rana gumy przeciwdeszczowe. Przebraliśmy się zatem i pojechaliśmy w kierunku najwyższego szczytu Austrii, Grossglocknera. Płatna droga Grossglockner Hohenalpenstraße czynna jest od maja do listopada, codziennie od godziny 5 do 22. Jest najwyżej położoną asfaltową drogą w Austrii. Wybudowano ją ze względów militarnych i handlowych, by połączyć południowe regiony Austrii, czyli Tyrol Wschodni i Karyntię, z północną częścią kraju. Wybuch wielkiego kryzysu w 1929 roku oraz gigantyczne bezrobocie w Austrii i związana z nim konieczność podjęcia dużych robót publicznych spowodowały, iż w sierpniu 1930 roku rozpoczęto pracę na rzecz budowy Grossglockner Hohenalpenstraße. Pracę zakończono w 1935 roku. Do wybuchu II wojny światowej drogę tę odwiedzało rocznie prawie 375 tysięcy turystów, co ponad trzykrotnie przewyższało pierwsze, nieśmiałe szacunki. Grossglockner Hohenalpenstraße liczy sobie 48 km długości, ma 36 serpentyn, a w najwyższym punkcie, zwanym Wysoką Bramą, osiąga 2504 metry nad poziomem morza. Chmury całą drogę pod Grossa wisiały nam nad głową, skutecznie blokując większość alpejskich widoków. Odwiedziliśmy, niestety bez entuzjazmu, kilka przydrożnych punktów widokowych. Spróbowaliśmy się także nie przewrócić na części naszej drogi, bo podjazd pod Edelweiss-Szpice wyłożony jest mega ślisko na mokro kostką, a następnie kierując się nieustającą na tym etapie podróży nadzieją na prześwity pomiędzy chmurami, pojechaliśmy znów odziani w motocyklowe gumy w kierunku Grossglocknera. Dobra, wjechaliśmy. Trochę padało, ale dali radę. Zaparkowaliśmy pod Kaiser Franz Josef Hoche z zupełnie nijakim tego dnia widokiem na Grossglocknera. Przetrzepaliśmy do sklepiku sprawdzić, czy są jakieś ładne bądź oryginalne magnesy lodówkowe, jakieś niestandardowe pluszaki i inne pamiątki z wyjazdu. Następnie pomarudziliśmy zbiorowo oraz indywidualnie na brak widoków, na pogodę, na deszcz i na różne inne siły nieczyste, które pokrzyżowały nam widokowy przejazd pod Grossa. Na nasze nieszczęście w czasie zjazdu spod Grossa chmury obniżyły swój pułap jeszcze bardziej, a my resztę tego dnia spędziliśmy w motocyklowych gumach, jadąc wraz z deszczem na południe. Następnego dnia, patrząc na radar pogodowy, podjąłem przykrą na tym etapie podróży decyzję. Omijamy Dolomity od północy, bo w górach kręci się jeszcze nocna burza i leje niemiłosiernie. Na szczęście północny objazd Dolomitów pod Kronplatz, czyli Plan de Krones, okazał się dobrą decyzją i suchymi kołami dojechaliśmy do Besançonu. Zaoszczędziliśmy w ten sposób kilka godzin, więc zjechaliśmy kawałek dalej na boczne drogi i cieszyliśmy się z zakrętów, mniejszej ilości samochodów, a mijane motocykle utwierdzały nas w przekonaniu, że wybraliśmy dobre motocyklowe drogi, aż pod samo Bolzano. Udało się nam zdjąć z siebie przeciwdeszczowe gumy i zaczęliśmy się cieszyć jazdą z całkiem udanymi widokami na zbocza gór. Minęliśmy kilka winnic, kilka sennych jeszcze miasteczek, całą masę gospodarstw i w słońcu przemierzaliśmy na sucho kolejne kilometry naszej wspólnej podróży. Do Trento dotarliśmy tuż po południu i tam rozpoczęliśmy podjazd mega zakrętasami pod Monte Bondone. Ja miałem przyjemność jeździć tamtędy 2 lata temu, więc dzielnie i szybko poprowadziłem kolegów na wspomniany szczyt i zaraz za nim zasiedliśmy sobie przy stole w punkcie widokowym na pyszniutką kawkę. Sipping coffee under the apple tree. It's gentlemanly. Well, you're a good man, quite the best man, a real fine man. Przed nami pozostał zjazd z pogórza Dolomitów Brenta i dojazd do Arco, w którym planowaliśmy znaleźć kemping. Niestety nic z tego nie wyszło. Wszystkie kempingi w Arco i w Nagotorbole były wypełnione po brzegi i wszędzie tam odmówiono nam noclegu. Wyciągnęliśmy smartfony
i znaleźliśmy na szybko jakiś niskobudżetowy hotelik leżący przy naszej dalszej drodze, nad samiuśkim jeziorem Garda. Zanim jednak dojedziemy do hotelu, mamy jeszcze jedno miejsce do odwiedzenia. Jadąc wzdłuż zachodniego, bardziej dzikiego brzegu jeziora Garda, możemy przez chwilę podziwiać widoki z poziomu jeziora. Zanim jeszcze wjedziemy na Strada della Forra, czyli drogę Jamesa Bonda z filmu Quantum of Solace, ponieważ Strada della Forra to kultowa droga z parą o historii jej powstania. Otóż Strada della Forra znana jest również jako droga Porto Pieve Vesio. Została zaprojektowana przez inżyniera samouka, bez dyplomu. Jegomość ów to Arturo Cosaggio z Tremosi, który spędził całe lata badając wąwóz, w którym prowadzona jest obecna droga. Nieznacznie tylko odbiegająca od oryginalnego planu Artura. Droga ta przecina wąwóz wydrążony przez potok Brasa, a miała pomagać Arturowi w dostawaniu się do swoich punktów badawczych. Na końcu tej przepięknej i widokowej drogi znajduje się miasteczko Pieve, a w nim Hotel Paradiso, w którym napijecie się pysznej włoskiej kawy, a z hotelowego terasu podziwiać będziecie mogli przepiękny widok na jezioro Garda. Kto żywi obawy dla wjazdu tą piękną i widokową drogą, nie ma czego się obawiać, jest zupełnie spoko, nawet dla tych, którzy z górskimi wjazdami i zjazdami nie mają większego obycia. A widok ze wspomnianego tarasu, sami widzicie. Wróćmy jeszcze przy pysznej kawie do opisu drogi Strada della Forra. W wielu miejscach, a zwłaszcza w przejazdach przez dawne jaskinie, można zauważyć, jak zaingerowano w przyrodę ludzkimi rękami, by wbudować ową drogę. Widać to szczególnie po obecnym korycie rzeki, jej szerokości i kierunku, który nie wydaje się zupełnie oczywistym w kilku miejscach. Droga ta to prawdziwe dzieło i z pewnością bardzo niesamowite jak na czasy, w których powstała, czyli na 1913 rok. Opowieści o tej drodze sięgają osób takich jak Winston Churchill, który jako minister spraw wewnętrznych, bądź już jako kanclerz skarbu, tak czy siak, sporo przed II wojną światową, przebywał z wizytą we Włoszech. Miał wtedy przyjemność przejechać tą drogą, po czym dla włoskiej prasy nazwał ją 8. cudem świata. Aby jednak nie było tak różowo, to wspomnę, że Winston Churchill był zdecydowanym przeciwnikiem praw wyborczych kobiet, a nawet nakazał policji używanie brutalnych metod wobec sufrażystek. Skąd my Polacy znamy takie metody zachowań policji wobec kobiet? Uwaga! Strada della Forra od 1 kwietnia do 12 listopada w przedziale godzin od 9 do 19 działa tylko w kierunku do góry. Od 7 do 9 i nocą, czyli od 19 do 7 jest otwarta w obu kierunkach z ruchem wahadłowym regulowanym światłami. Od 13 listopada do 31 marca można całodobowo jeździć w górę i w dół. To już koniec naszej przygody z włoskimi widokami. Za chwilę dojedziemy na nocleg, a następnego dnia wjedziemy do Francji i spotkamy się ponownie, już na drodze Wielkich Alp.